Ja mam alergię na słowo tresura. Tresura polega na uczeniu rzeczy niepotrzebnych. Ja uczę dzieci rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania naturalnego. Nie musi krzyczeć, płakać, kopać, tylko może powiedzieć, czy dać jakikolwiek inny sygnał do tego, że coś chce. Pani powiedziała metoda Ignaczewskiej, że ja zalewam miłością te dzieciaki. Halo, tu autyzm, czyli witamy w podcaście Fundacji 515 km. Dzisiaj bardzo ciekawy gość i bardzo ciekawa rozmowa, ale zanim do niej przejdziemy, to chwila pauzy na to, żebyście zasubskrybowali. A jak już to zrobicie, to YouTube będzie przypominał Wam o filmach, które wrzucamy w każdą sobotę o godzinie 12. Dzisiaj dawka wiedzy, doświadczenia i bardzo barwna osobowość. Gościem podcastu pani Beata Ignaczewska. Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz chwilka. Pedagog specjalny, certyfikowany superwizor stosowanej analizy zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dyrektor i twórca niebieskich przedszkoli w Polsce. Dokładnie tak. To wszystko, co pani robi na terenie całej Polski, to daje szerokie spojrzenie na temat autyzmu, sytuacji społecznej, systemowej też. Pierwsza myśl, która przychodzi pani do głowy, żeby to jakoś podsumować? Potrzebujemy systemowych rozwiązań. Potrzebujemy pomocy rządu, żeby zajął się osobami z różnymi trudnościami, w tym osobami spektrum, bo my terapeuci, specjaliści, bez tych rozwiązań mamy trochę związane ręce. Możemy dużo zrobić i mamy dużo metod i dużo jakby umiejętności, ale bez pomocy państwa będzie to trudne na przyszłość i bardzo bym chciała, żeby jeszcze za mojego życia coś się zmieniło. Zaczęłyśmy od podsumowania, no to teraz do tyłu. Wszystko zaczęło się od przypadku. Tak, wszystko się zaczęło od przypadku, jeśli chodzi o pracę z osobami w spektrum. Wybrałam się na studia, które wydawało mi się, że jest to praca z uzależnieniami, a okazało się, że z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jak kończyłam te studia, to dostałam propozycję bycia nauczycielem, terapeutą w pierwszym w Polsce placówce dla dzieci spektrum w Gdańsku. Pani się z terapią behawioralną kojarzy na tyle, że to się mówi metoda Beaty Ignaczewskiej. I w ogóle muszę też powiedzieć, trochę też zrobić jakiś wstęp do rozmowy, że ja mam trochę stresa, bo z kimkolwiek nie rozmawiałam, no to wszyscy tutaj bardzo szanują panią Beatę i to jest specjalista z wieloletnim doświadczeniem i tak jak powiedziała pani, na terenie całego kraju, więc tutaj będzie dzisiaj, myślę, dużo takich cennych spostrzeżeń. W ogóle wycieczek w różne aspekty tematyczne będzie wiele, więc proponuję chronologicznie, a zaczyna się od diagnozy. Tak. To temat, który bardzo interesuje rodziców, szczególnie te pierwsze podejrzenia. W Centrum Terapii Behawioralnej diagnozujecie też. Oprócz tych zaświadczeń lekarskich i tak dalej, sugerujecie, żeby na spotkanie przynieść filmik kilkuminutowy z zabawy z dzieckiem. Co na tych filmikach już jest widoczne? Po pierwsze, jak dziecko przychodzi z rodzicem do gabinetu, to nie zawsze pokaże swoje umiejętności. I też nie zawsze my możemy jeździć do domu. Jeżeli to jest w miejscu, gdzie ja mieszkam w Gdańsku, to czasami do tego malucha jedziemy, bo jest naturalne środowisko bardziej wskazuje, ale takiej możliwości często nie mamy. Więc bardzo prosimy rodziców nie tylko o jeden filmik, ale o wiele filmików z różnych umiejętności, czyli właśnie zabaw, samotnej zabawy, z rodzicem zabawy, o tym jak rodzic proponuje cokolwiek, żeby zrobić, współpracować, to da nam lepszy obraz, bo nie chcemy jakby zrobić nadprogramowo diagnozy spektrum, kiedy tego nie ma, a może dziecko być wycofane, zwłaszcza małe dziecko w gabinecie i może mieć obraz spektrum, chociaż może tak faktycznie nie jest. Więc opowieści rodzica i dobry wywiad z rodzicami plus te filmiki pokazują więcej realnych sytuacji, które pojawiają się i które są może niepokojące. I to, co rodzic być może nie zauważa albo nie zauważał, jest czasami bardzo na filmikach widoczne. My zwracamy uwagę głównie na relacje. Bo jednym z deficytów osób w spektrum są poważne zaburzenia społeczne.
Między innymi to przy malutkim dziecku, gdzie rodzic nie musi tego do końca od razu zobaczyć, bo literatura o tym nie mówi też tak dokładnie, bo dwulatek czy półtoraroczne dziecko to zawsze mówi, a może jeszcze wyrośnie, a może coś tam będzie do przodu. To na pewno jednym z deficytem jest na pewno brak umiejętności naśladowczych. Bardzo słabe rozumienie mowy, bardzo słaby kontakt wzrokowy, nieadekwatne zabawy i manipulowanie zabawkami. I to jest coś, co specjaliści już powinni widzieć, ale rodzice, patrząc oczami miłości i innego spojrzenia na dziecko, nie zauważają być może takich niuansów, że dziecko może mniej zwracało uwagę na rodzica, że jak rodzic wołał, to nie reagowało. Zawsze jest wytłumaczenie, bo nie słyszał, bo był zajęty czymś innym, bo jeszcze może nie musi. Tak samo, jeżeli dziecko nie mówi, to jest może jeszcze nie niepokojące, kiedy ma 1,5 roczku, czy tam rok z kawałkiem, ale dziecko już powyżej roku proste polecenia też rozumie. 1,5-roczne dziecko rozumie, chodź do mamy, usiądź, przytul się, przybij piąteczkę, coś tam pokaż. Jest zainteresowany tą relacją z mamą i tatą. Jest jakaś komunikacja. Jest, cały czas jest komunikacja. Ciągle rodzic jest na relacji z dzieckiem, czego nie ma za bardzo z dziećmi w spektrum. To jest może być niezauważalne przez rodzica, bo rodzic jest aktywny. To rodzic jakby inicjuje te wszystkie zabawy. Czasami dziecko się w tym poddaje, więc jakby nie widzi niepokoju. Czasami się nie poddaje i jest wtedy trudność i to może niepokoić rodzica. Teraz jest tyle lepiej, że rodzic jest bardziej wyuczony, jednak wiedza o autyzmie jest większa i szybciej zwraca się o prośbę do specjalistów. Te 20 parę lat temu na diagnozę przychodziły 10-latki. 7-latki z bardzo długą historią różnych zachowań, a teraz już 2-latki, nawet wcześniej. Na terapii miałam dziecko, które miało rok i 10 miesięcy. To mój najmłodszy jakby klient był i maluch, ale rodzice już mają większą jakby wiedzę na ten temat, bo i media też o tym mówią, są bardziej jakby czujni i można szybciej wyłapać, jeżeli coś niepokoi w tym rozwoju i szybciej interweniować. Czas na terapię. Proponujecie terapię behawioralną. Też stosowana analiza zachowania, to też tak, w Polsce zamiennie. jest synonim, tak. Mówi się behawioralna, musi stosowana analiza zachowania. W skrócie Polsce to jest SAS i w literaturze rzeczywiście taki skrót SAS jest. SAS, stosowana analiza zachowania, ma ponad 50-letnią już jakby historię i 50 lat badań naukowych i wczesna interwencja, intensywna wczesna interwencja behawioralna ma najwięcej dowodów na efektywność. I wszystko wskazuje na to, że im szybciej zaczniemy terapię i oddziaływania, tym lepsze będą efekty wcześniej, bo historia uczenia jest dużo krótsza, trudnych zachowań czy problemów jest krótsza, więc możemy szybciej wejść w interwencję. Terapia behawioralna polega głównie na zmianie zachowania. To są metody uczenia i my mamy narzędzia, coraz lepsze narzędzia, bo przez te 50 lat ewaluowała terapia behawioralna i jest ona mi jeszcze bardziej bliska niż była i bardzo jakby spójna z moimi wartościami, które ja preferuję. Więc teraz te maluchy mają dużo większą szansę na lepszy start niż dzieci, które urodziły się 30 lat temu, ale tak jak ze wszystkim. Wszystko idzie do przodu. Także im szybciej zaczniemy, tym większe szanse na lepszą jakość życia naszych dzieci, potem już nastolatków czy dorosłych w spektrum i automatycznie lepsza jakość funkcjonowania całej rodziny, bo jakby pomagamy dziecku i automatu też pomagamy całej rodzinie, bo my musimy nauczyć, przynajmniej takie jest moje podejście, że ja muszę nauczyć rodzica pracy z dzieckiem w spektrum, żeby sobie poradziło w przyszłości. Muszę się nad całą rodziną pochylić, dlatego tak ważne jest, żeby szybko znaleźć terapeutę. I chcę tutaj też nadmienić, że na diagnozę się czeka bardzo długo, czasami rok. Z czego to wynika? No, z braku miejsc. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mają duże kolejki. Nie zawsze są wszystkie poradnie w całej Polsce wyspecjalizowane w diagnozowaniu osób w spektrum. I jakby chciałabym apelować do rodziców, że diagnoza idzie sobie i ona oczywiście jest ważna do wielu rzeczy, ale terapię można rozpocząć bez diagnozy.
Ja jako terapeuta potrzebuję objawy. Ja potrzebuję problem i trudność i mogę zaczynać. Nie ma dla mnie znaczenia, czy dziecko ma spektrum, czy ADHD, czy zaburzenia mowy, bo ja się skupiam nad tymi deficytami. I warto już rozpocząć terapię, nie patrz, a diagnoza sobie pójdzie, bo ona musi być do przedszkola, do systemu, do finansowania też z urzędu, bo to jest potrzebne. No właśnie, jakie to są rozwiązania, które pani wprowadza, narzędzia, metody? Ja czerpię ze stosowanej analizy zachowania, tak? Więc te wszystkie narzędzia, które stosujemy w moich przedszkolach, głównie polegają na budowaniu relacji z dzieckiem, czyli na silnej motywacji. Nikt nie zmieni zachowań, jak nie jest motywowany. Ani pani, ani ja. Tak? Przypominam, że jak mamy jakieś nawyki, na przykład nawyki jedzenia słodkich rzeczy, i chcemy coś zmienić, rzucić te nawyki, to kara mi nie pomoże. Jeżeli ktoś mi powie, rzuć ten cukier, bo grubo wyglądasz, to chciałabym niegrzecznie powiedzieć, to już nie powiem, na wizji co, ale jeszcze być może na złość będę więcej jadła. Tak? Ja muszę poczuć wewnętrzną motywację i zrozumieć, że, może nawet i zewnętrzną, że mi to nie odpowiada, jest niezdrowe, żebym zmieniła swoje zachowania. Tak? I wtedy zaczynam zmieniać. Ale kto z Państwa zaczął i zawsze był idealnie? No nie. Są wpadki, są różne historie. Nasze dzieci też mają różne nawyki złego, znaczy nieprawidłowych zachowań. Że na przykład jak proszą o coś, to zawsze wymuszają krzykiem. Albo kiedy się cieszą, to siebie gryzą. Tak, w rączkę, bo takie emocje mają. Czy różne inne, czy płaczą mocno, bo coś im się nie podoba, bo nie jest według tego schematu, tego innego, bo mama czegoś nie dała. I żeby nauczyć takiej samokontroli, to jest bardzo trudne, jakby nauczyć nowego nawyku, ja muszę dać dziecku motywację do tego. I to jest bardzo koronkowa praca, żeby nauczyć, że zamiast krzyku możesz powiedzieć, możesz mieć alternatywną komunikację, możesz pociągnąć mnie za rączkę. Jeżeli czegoś nie dam, bo czasami nie mogę dać, to musisz poczekać cierpliwie, że nie musisz być zawsze pierwszy, że jak przegrasz, to nie demolujesz całego pokoju. Tylko jeżeli miał ileś lat takiej historii, to zmiana tego jest bardzo trudna. I bez dobrego systemu motywacyjnego, bez dania mu motywacji nie zrobimy nic. Więc pierwszym narzędziem jest zmotywowanie dzieci do tych malutkich zmian, bo to się nie od razu nie dzieje, tak? Żeby on chwilkę poczekał na przykład, tak? Czy wybrał coś, co go interesuje bez takich emocji wielkich. Druga rzecz bardzo ważna, oprócz tego, że moi specjaliści muszą poszukać fajnych motywatorów zewnętrznych. Małe dziecko nie ma wewnętrznej motywacji, żadne nie ma wewnętrznej motywacji. Ona się z czasem może i zrodzi. Ja myślę, że i dorośli nie mają za dużo wewnętrznej motywacji, że muszą najpierw mieć zewnętrzną, a potem gdzieś ta wewnętrzna się rodzi. To druga ważna rzecz, którą uczę i jakby moi cudowni terapeuci, moje zespoły są tego nauczone, to stworzenie ciepłej relacji z nauczycielem. Zasada numer 2. Nikt nie lubi pracować z nauczycielami, których się nie lubi. Żadne dziecko. I to jest w ogóle zasada i w szkole, i w naszych placówkach. Dziecko z autyzmem, wcześniej myślano, że dziecko z autyzmem nie tworzy tej relacji, że to jest w ogóle niemożliwe. Absolutnie nieprawda. Ja chcę, żeby moje dziecko, moje dziecko, ale to moje dzieci, moi uczniowie spektrum, kiedy widzą swojego nauczyciela, to mają takiego banana. Że tak się cieszą na widok i to się naprawdę dzieje. Mimo tego, że to jest ten nauczyciel, który jest i wymagający. Dokładnie. Wymagający. Tak, i konsekwentny. Ale i to jest może to, co pani powiedziała, metoda Ignaczewskiej, że ja zalewam miłością te dzieciaki i zespół zalewa miłością te dzieciaki. Zawsze to preferowałam, żeby tak było. I ta dobra relacja ma zrobić to, że dziecko chętnie chodzi do przedszkola, czy na terapię indywidualną i komercyjną i wtedy zdobywa zaufanie nauczyciela, terapeuty i dla niej, dla tej pani, czy dla tego pana jest w stanie pokonać wiele trudności. I to jest jakby najważniejszy jakby czynnik do tego, żeby
żeby te zmiany dokonywać. Oczywiście my też robimy jakby taką analizę możliwości dzieci i wtedy dopasowujemy programy terapeutyczne do ich możliwości, tak? Do tego, czy jest jakie umiejętności są im potrzebne i zaczynamy od tych kluczowych umiejętności. Dziecko, które zaczyna terapię tą wczesną, w większości ma trudności z naśladowaniem, z dopasowaniem i z komunikacją. Badania mówią, że ponad 90% trudnych zachowań pojawia się z braku komunikacji. I jedną z najważniejszych oddziaływań jest danie narzędzi do komunikowania się, jakichkolwiek narzędzi do komunikowania się. Oczywiście mowa byłaby najlepsza, nie? Werbalna, bo to jest pod ręką, ale wystarcza alternatywne sposoby jak najbardziej. Niestety jest czas taki przesąd rodziców i bardzo chcę podkreślić, że to jest nieprawda, że jak dajemy alternatywną komunikację, to dziecko nie będzie mówiło. Drodzy Państwo, to jest w ogóle nieprawda. Ja z moich doświadczeń ponad 30-letnich wiem, że jak dajemy dziecku alternatywną komunikację, to bardzo często ta mowa się rozwija. Czyli jest to stymulatorem. Dokładnie, bo dziecko w spektrum ma deficyt społeczny. Ono nie wie, że mowa jest potrzebna do różnych rzeczy społecznych. Tak? Mowa zawsze jest związana z relacją społeczną. Przecież my kobiety wiemy, że tak jest, że gadamy na okrągło, nie? I że ta mowa jest potrzebna w relacji. Ale dziecko w spektrum nie wie, więc ta mowa nie ma takiego istotnego narzędzia do mówienia. Więc musimy to podkręcić przez motywację, tak? Żeby dziecko chciało mówić, żeby zrozumiało, że mowa, komunikacja ma moc sprawczą, że jest takie silne narzędzie, że nie musi krzyczeć, płakać, kopać, tylko może powiedzieć, czy dać jakikolwiek inny sygnał do tego, że coś chce. Więc dużo oddziaływań jest nastawionych w pracy, tej wczesnej pracy na komunikację, na relacje społeczne, na samodzielną zabawę. A czym są te motywatory? Motywatory są różnorodne. My musimy odkryć to i tutaj trochę podążamy za dzieckiem, patrząc, czym się dziecko bawi. I różnymi rzeczami dziecko się bawi. Zabawkami, pociągami, dziwnymi rzeczami też. Jak z tą rzeczkami machającymi. Czy na przykład miałam ucznia, który bawił się, fascynowało go oglądanie na filmikach, jak się pralka kręci. To było dla niego fascynujące. Tak. I jeżeli my musimy się czegoś złapać. Ja wiem, że to nie jest aż takie dobre wzmocnienie, bo jest dziwne. Tak? Ale wychodzę z tego założenia, że jakiekolwiek, które złapie moment, że dziecko zrobi coś dla mnie, jest ważne. A potem będę się martwiła i jak z tych dziwnych wzmocnień też wyjść, tego machania wstążeczką, kręcenia jakimiś tam bączkami dziwnymi, bo to jest forma stymulacji też, tak? I takiego zapętlania się w tym. Ale jeżeli dla tych czynności dziwnych nawet, moje dziecko jest w stanie chwilkę usiąść, posłuchać, co ja robię, czy pokazać, uczyć się nowych pojęć, to ja to zrobię. Chociaż tak nie zmotywujemy dziecka zdrowymi przekąskami. Dokładnie. Tak. Głównie w moich przedszkolach motywatory to są różnego rodzaju zabawki, ale zawsze powiązane z nauczycielem, bo to nauczyciel ma być tym motywatorem największym. Więc to są małe dzieci, więc możemy baraszkować, szaleć, wygłupiać się, bujać. Trudniej motywować starsze dzieci, uczniów spektrum, czy dorosłych. No już nie będę z nim baraszkowała, no bo to tak trochę dziwnie będzie wyglądało, czy łaskotało, tak? Więc to musimy to ograniczyć, bo to musi być jednak akceptowalne też społecznie. Więc tutaj mamy większy problem z motywowaniem osób dorosłych spektrum. Nie ukrywam, że najczęściej atrakcyjne są media, czyli tablety, komputery, ale też mam takie osoby dorosłe, które nie są tym zainteresowane. Im osoba wyżej funkcjonuje intelektualnie, tym łatwiej znaleźć różne fajne pomysły. Osoba niżej funkcjonująca intelektualnie, bo chcę powiedzieć, że osoby w spektrum mogą mieć jednocześnie też niepełnosprawność intelektualną. I to nie jest Rayman, bo kiedyś tak myślano, że sami geniusze. 75% osób w spektrum ma niepełnosprawność intelektualną. Od lekkiego do znacznego i głębokiego, więc to też jest. I z taką grupą ludzi i osób też się spotykamy na co dzień. Do tego dochodzą trudne zachowania, tak, agresywne trudne bardzo zachowania. często, które wykluczają nawet tych ludzi z pomocy specjalistów, bo o tym też chyba trzeba powiedzieć, że są przypadki, którym specjaliści odmawiają.
pomocy. Tak, odmawiają. Ja 4 dni temu miałam taką sytuację w moim przedszkolu. 6-latek, wracam co prawda do małego, ale zawrócę do dorosłych, który trochę ma trudnych zachowań. Ale nie jest agresywny. Ucieka, coś tam robi. No i 31 sierpnia mama dostała wypowiedzenie, bo jest za trudny. No, trafił do mnie, całe szczęście. Więc ja się dziękuję przedszkolu, że wyrzucił, bo trafił do mnie, chyba w dobre ręce trafił. Wyrzucają z przedszkoli, wyrzucają ze szkół. Muszę powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że bo nie chcą. Czasami szkoły nie mają warunków też na pracę z osobami, które przejawiają bardzo trudne zachowania agresywne. Jeżeli to jest osoba, która jest 10, czy 12, czy 15 dzieci, uczniów w klasie, to tych warunków nie ma po prostu. Ale prawdą jest, że nie mamy dobrych rozwiązań, nie mamy szkół, które będą zajmowały się osobami z trudnościami w zachowaniu i z jakąś tam niepełnosprawnością intelektualną. Ciągle jest tego za mało. Ciągle tych szkół jest w ogóle za mało. Nie ma szkół dla dzieci z trudnościami wychowawczymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziećmi spektrum. Głównie te szkoły budują rodzice tak naprawdę, bo miasta rzadko takie podejmują działania, żeby tworzyć takie szkoły. O tych problemach systemowych ja ciągle je tam później o nich Pani powiemy, spytała, zaraz. ja Dojdziemy, tak, ale dojdziemy do nich tak. na pewno. Chciałabym wyczerpująco opowiedzieć, żeby pani opowiedziała o tej terapii, bo jest to proces. Kiedy już znajdziemy ten motywator, później trzeba te zachowania umacniać, generalizować. Kolejny etap. Tak. Kiedy już mamy pomysł na te zachowania, jak będziemy modyfikować, żeby dziecko z nami chciało współpracować. Bo głównym problemem naszych dzieci jest brak chęci do współpracy. Nie chcą. Im jest dobrze, może tak jak jest. Ja nie wiem, nie jestem autystą, więc nie wiem do końca jak jest, ale ten brak niechęci do współpracy powoduje hamowanie uczenia. Utrudnia ten proces uczenia, bo jeżeli ja mu mówię, pokaż to, pokaż inne, on mówi nie, chowamy się pod stół, no to tempo uczenia będzie bardzo wolne. A my musimy gonić troszeczkę z czasem, nie? I nabywać tych umiejętności dziecko jakby więcej musi, więc musimy to ustanowić, programy terapeutyczne, które pokazują nam, jakich umiejętności nie ma i tego jakby uczymy. I to, co jest ważne, musimy wejść we współpracę z rodzicem. Bo tak jak pani powiedziała, muszą dzieci umieć te umiejętności w różnych sytuacjach i miejscach. To, że dziecko wykonuje moje polecenia w przedszkolu, jak ja mówię, daj piłeczkę, daj kubeczek, czy tam inne rzeczy, ono mi wykonuje, to nie znaczy, że on w innym miejscu to zrobi, albo że zrobi z mamą i tatą. I tutaj to, co jest takim chyba moim autorskim pomysłem, to jest bardzo silna współpraca z rodzicami i my mamy w umowie wizyty w domu. My jeździmy do domów naszych dzieci, żeby dawać rodzicom narzędzia do pracy i pokazywać, jak w domu mają przestrzeń układać i jak sobie radzić z trudnymi, nie tylko w domu, bo ostatnio taką historię, która na dniach miała miejsce, jeden z moich uczniów, mama dzwoni i mówi, pani Beato, nie będziemy przechodzić do przedszkola, nie ma szansy, ponieważ nie możemy jeździć środkami komunikacji miejskiej. Powrót od was zajął nam 3 godziny, ponieważ chłopczyk 67 minut mama jedzie tramwajem, tak daleko ma do nas trochę, a jest w Gdańsku i każdy przystanek wychodzi i wchodzi, albo nie chce. 3 godziny wracała, taksówka nie wchodzi w grę, bo nie wsiądzie do obcego samochodu i jak z nim wrócić? Jak nim wrócić, tak? I musieliśmy to przepracować. 4 osoby jechaliśmy w ruchu, łącznie ze mną, na początku 3 i 4. Zrobiliśmy mu dobry system motywacyjny, zasada małych kroczków. W piątek przejechał całą trasę. Wystarczyły nam 3 dni na to. Wow. Tak, gdyby mama odeszła, bo musiałam ją przekonać, że jeżeli od nas odejdzie, to nikt nie pochyli się nad tym. I ona zamknie się w pomieszczeniu razem z nim i nikt już nie będzie mogła praktycznie nigdzie wyjeżdżać, bo on się cofa tak w tych umiejętnościach i nie podejmie tej próby, no to nie będzie w ogóle wyjazdów żadnych. Nie będzie mogła nigdzie wyjeżdżać. Oczywiście będziemy robić jeszcze inne sytuacje, jeździć gdzie indziej, chodzić na spacery i tak dalej, ale nad każdą sytuacją pochylamy się, ten rodzic zgłasza. Jeżeli rodzic mówi, że wieczorem jest problem ze spaniem, uwierzcie państwo, ja jadę wieczorem i pracuję wieczorem w nocnych porach, żeby przepracować spanie.
bo jedna z moich dziewczynek no, miała ogromny problem właśnie ze spaniem, a problem trochę odwrotny, że chodziła spać na przykład o 15, 16. I to był problem, że potem od godziny 1 już drylowała na salonach i trzeba było zmienić pory spania i to trochę trwało. Ale cudownie rodzice, którzy mają taką wiarę w ten mój przyjazd, to też się cieszę, to mnie mobilizuje i chcą jakby współpracować, bo musi być silna współpraca z domem, żeby zmienić zachowania naszych w ogóle dzieci, dorosłych w spektrum, chociaż jeśli mówię o osobach dorosłych, to zmiana zachowania jest dużo trudniejsza, bo tam już są rodzice dużo starsi, czasami potrzebują nie zmiany zachowania, bo jakoś się ułożyli, a bardziej takiego wsparcia rodzica, tak? Popatrzenia na nich, podkręcenia czegoś. Sytuacja w pandemii. Zadzwoniła do mnie pewna rodzina, siostra brata 28 lat ze spektrum, z jakiegoś tam miasta, bo w pandemii wszystkie placówki się zamknęły i ten autysta został dorosły sam z rodziną. No i dużo trudnych zachowań się pojawiło. Pani Beato, już my nie dajemy rady. Nie mamy żadnego wsparcia, nikt nam nie pomaga, nie wiemy, co mamy robić. Tak mnie ujęła ta rodzina, tak bardzo, bo i rodzeństwo, i mama, wszyscy chcieli pomóc, że ja wsiadłam w pociąg i do tego miasta pojechałam. W czasie pandemii, gdzie tam, wiadomo, były ograniczone możliwości, ale trzeba było jechać. Ja nie zrobiłam dużo. Tak naprawdę nie zmieniłam zachowań, ale zmotywowałam trochę mamę. Zmieniliśmy mu aktywności na ciekawsze, fajniejsze. Pojechaliśmy do sklepu z siostrą i różne fajne gadżety pokupowaliśmy, żeby go podkręcić, zmotywować. I mamę też wzmocniłam, że w dobrym kierunku idą, tylko trzeba troszeczkę więcej konsekwencji, trochę granic postawić, bo on tam się trochę, mamie już granice przestawiał mamę i mama musiała umocnić mamę, że jak powie nie, to też będzie dobrą mamą. Nie? Dalej, bo mamy czasami taką trudność, że rodzic myśli, że jak nie postawi granic, to jest złym rodzicem. To jest w ogóle ewidentnie teraz bardzo widoczne, że rodzice boją się dziecku postawiać granice. Takie zdroworozsądkowe, no bo tak trzeba. Ja jestem przekonana, że ludzie wszyscy musimy mieć jakieś granice, żeby wiedzieć, co możemy, a czego nie możemy. Więc nie są wyjątkiem osoby z spektrum, że nie mają tych granic mieć. Ja jestem osobą, która uważa, że jeżeli osoba ma jakąkolwiek niepełnosprawność, to i tak nie ma prawa nikogo bić, nikogo kaleczyć i siebie kaleczyć, mimo że ma różne zaburzenia. Tak? Bo dla mnie to jest zaburzenie, które nie może krzywdzić innych osób i siebie. I ja muszę nauczyć, żeby tego nie robić, że są inne sposoby, którym można w sposób akceptowalny wyrazić swoje potrzeby i jakby swoją frustrację, czy inne sytuacje. Więc tam pojechałam, zmieniliśmy tylko troszeczkę działania i dzwoni do mnie ta mama i potem ta siostra, że są tak wdzięczni, bo jakby coś drgnęło na nowo. Ja im dałam po prostu takiego kopa i powera do pracy. Czasami to wystarczy rodzicom, żeby ich podkręcić w tym, że w dobrym kierunku idą. I to było takie moje działanie tylko naprawdę, nie? I tyle i aż tyle. Może dlatego tak się mówi, że to pani metoda, pani tak nie ducha w to, bo czytając o tej terapii, no to wydaje się dosyć prosty proces. No. Znaleźć motywator, powiedzieć, jak ma się robić, a potem to robić. No tak nie jest. No właśnie, tak nie jest. I na tym chyba cała Tak ta nie magia jest. polega, ale trzeba tego rodzica umocnić, właśnie dać mu te narzędzia. Często chyba jesteśmy w tej swojej bańce, nawykach, przyzwyczajeniach. U rodzica często już nie ma wiary i nadziei, że może być w ogóle inaczej. Nie ma takiego wyobrażenia, że Tak. przecież jakbym mógł ja powiedzieć coś, ona by tego mieli posłuchać. No nie, próbowałam, to się nie da. Nie? To się nie da i też rodzice boją się tych trudnych zachowań, bo one czasami są na małym poziomie eskalacji, a czasami na bardzo dużym poziomie eskalacji. Też rodzice mają różną wydolność i różny poziom akceptacji. Czasami rodzice są sfrustrowani, kiedy dziecko tylko krzyknie i już są przerażeni, bo uważają, że dziecko w ogóle nie może mieć żadnej frustracji. I oczywiście do takich trudnych
zachowań jak bardzo poważna agresja wobec rodziców. Jeżeli to jest młody mężczyzna, 1,90 m, 100 kg wagi, to jego pchnięcie już ma siłę w tym momencie. I praca i jakby zmiana zachowań jest bardzo koronkową robotą i delikatną, ponieważ może dojść do bardzo trudnych sytuacji. Dlatego najważniejsza jest ta wczesna interwencja, kiedy możemy trochę wypracować sytuację, nie dopuścić do tak drastycznych zachowań i uczyć maluchów już tych prawidłowych zachowań. Tak, teraz możemy. Wcześniej nie było takiej wiedzy, więc ci dorośli mają różne historie uczenia, ich bardzo jest dużo, ale też mimo tego, że mamy mnóstwo fajnych technik i metod do redukcji, do zmiany zachowań, zdarzają się bardzo trudne też sytuacje. I bardzo trudni podopieczni z bardzo dużą niepełnosprawnością intelektualną, gdzie ta pomoc jest bardzo trudna i potrzebujemy wtedy wsparcia różnych placówek, żeby pomóc rodzicom. Ale dla każdego jest nadzieja? Tak, dla każdego jest nadzieja, bo ja mam taką wiarę, że stosowna zachowania potrafi bardzo dużo zmienić i zawsze jest zmiana, tylko czasami wystarczy praca 1 na 1, a czasami kilka osób musi pracować z daną osobą, żeby coś zmodyfikować czy to zmienić, bo to zależy od poziomu niebezpiecznych zachowań danej osoby. Na potrzeby dyskusji chciałabym też taką kontrę tutaj przywołać. Niektórzy twierdzą, że to metody jak stresury, że są nie tylko zwolennicy tej metody. Jak do tego można się ustosunkować? Tak. Tak to jest. Ja mam alergię na słowo tresura i ja, drodzy Państwo, mam takie, chcę powiedzieć, jaka jest istotna różnica pomiędzy tresowaniem a uczeniem. Tresura polega na uczeniu rzeczy niepotrzebnych, czyli na przykład w cyrku. Jak piesek chodzi na 2 łapkach, albo słonik po linie. To są rzeczy, które są wytresowane, niepotrzebne do życia. I gdybym uczyła moje dzieci chodzenia po linie, chodzenia na 2 rękach, to byłoby tresowanie. Ja uczę dzieci rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania naturalnego, a w jego rozwoju się nie pojawiły. W typowym rozwoju dziecka dziecko uczy się, bo to nie jest tak, że my nagle rodzimy się i nagle wszystko umiemy. To jest nieprawda. My też się uczymy, cały czas się uczymy, tylko nabywamy to bardziej naturalnie, ale też rodzic miliony razy powtarza dziecku, a to świnka Pepa, nie? I tam 1000 razy, a to jest kubeczek, a to coś tam, a to klaśni, tylko dzieci mając ten rozwój społeczny, bo mózg jest społeczny i pragnie tej relacji społecznej, szybciej się uczy. Ale też dzieci neurotypowe mają tysiące powtórzeń, żeby z czegoś się nauczyć, tak? I naturalnie nauczyły się, że trzeba prosić, że jak chce się siusiu, to idzie na nocniczek, że idzie się wieczorem spać, że jak mama o coś prosi, to się robi. Uczą się czytania, pisania, tego się uczą, a nie, i nikt nie powie wtedy, że to jest tresura, chociaż w szkole ciągle są różne zadania, polecenia, treningi. Ale kiedy mówi się o osobie w spektrum, która nie... I oczywiście w tym całym rozwoju ciągle jest motywowanie tych dzieci. Ja nie znam rodzica, którego małego dziecka nie chwali, jak zrobi kosi łapki, czy jak powie pierwsze słowo. Już my wszyscy padamy trubem z radości, jak zrobiło pierwszy raz na siku na nocniczek. Ja myślę, że ilość brawo, które pada przy takim niemowlaczku. Dokładnie. I 2-latku, i 3-latku jest dużo. I nagle, jak ja to samo robię z dzieckiem spektrum, to ktoś mi mówi, że to jest tresura. A on nie nabył w swoim rozwoju, bo tak funkcjonuje jego mózg, tych umiejętności od razu. Czyli tak szybko nie załapał tego treningu czystości, nie załapał samodzielnego jedzenia, naśladowania. I ja robię to samo, tylko bardziej skutecznymi metodami. Czyli jak typowemu dziecku trzeba 300 razy powtórzyć różne fajne rzeczy, to ja muszę 3000 rzeczy powtórzyć. I po prostu, bo ma słabszą koncentrację uwagi, ale ja nie uczę rzeczy niewłaściwych i niepotrzebnych, tylko to,
żeby dziecko dobrze funkcjonowało w swojej rodzinie i w swoim środowisku. Żeby nauczyło się naśladowania, bo będzie mu to potrzebne do zabawy, będzie mu to potrzebne do relacji społecznej, będzie mu to potrzebne do samodzielności. Będę uczyła go mowy do relacji. Będę go uczyła dopasowywania, a potem rozpoznawania przedmiotu, żeby rozumiał świat. Tak? Tylko powtórzę to wiele razy więcej niż do typowego dziecka. I nie wiem, nie rozumiem, jak można mówić, że to jest stresowanie. W takim razie wszyscy jesteśmy stresowani. Metoda jest skuteczna, myślę, że wyjaśnione. Tak. Prowadzi pani superwizję też w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych na terenie całej Polski. No i jak tam się sprawy mają? Dobrze, że są takie możliwości i że szkoły i placówki jakoś kombinują, że mogą mnie zaprosić, bo wiadomo, że one są płatne w większości, ale zdobywają na to jakieś i że jest takie myślenie, że potrzebują wsparcia. Wcześniej tego nie było. Teraz rzeczywiście jak mają trudności, dziecko z trudnościami w zachowaniu, to telefony są. I nie tylko do mnie, do moich koleżanek, superwizorek czy superwizorów są telefony. Ja faktycznie jestem jednym z najbardziej aktywnych superwizorów, jeśli chodzi o jeżdżenie po całej Polsce, bo ja robię tak tygodniowo 1500-1800 kilometrów tygodniowo. Przez jedną sekundę myślałam, że placówek, ale to tylko przez sekundę. Nie, placówek nie. Kilometrów do różnych tak placówek, jest. więc ciągle jestem jakby w przestrzeni. Ja się cieszę, bo mnie to też kręci, że ja mogę tą wiedzę pokazywać w innych placówkach i różnie w tych placówkach jest. Na pewno jest motywacja, żeby coś zmienić, bo jeśli mnie zapraszają, to chcą zmienić. Tylko czasami warunki są trudne do zmiany. Tak? To, co ja uczę nauczycieli czy terapeutów w tych placówkach, to ciągle uczę jednej rzeczy, motywowania. Motywacja w Polsce leży. Chwalenie, mówienie dobrych rzeczy. Jesteśmy takim narodem, który bardziej narzeka niż chwali. Widzimy bardziej pusto niż pełno. I w tych dzieciakach naszych często jest trudno zauważyć pozytywne rzeczy. Ja muszę tak inne spojrzenie trochę zrobić, że pochwalenie to jest właśnie za to, że fajnie chwilkę siedzi. Bo my zauważamy ucznia w szkołach wtedy, kiedy łobuzuje. To jest standard. No bo jak Jasiek dobrze siedzi, to dobrze siedzi, nie? Ale jak chodzi po ławkach, to wtedy o Jezu, nie? Jeżeli zrobimy sobie dobrą analizę, bo terapia behawioralna głównie zmienia zachowania, jakie zrobimy analizę tak zwaną funkcjonalną zachowania. Czyli odkryjemy, dlaczego uczeń się tak zachowuje. To jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, dlaczego on to robi. Trudne zachowania problemowe, zachowania, które nie są akceptowalne społecznie, pojawiają się ucznia wtedy, w ogóle u każdego człowieka, kiedy mamy z tego korzyści. Nikt nie łobuzuje, kiedy mu się to nie opłaca. I ja muszę odkryć jako terapeuta behawioralny, jako superwizor, razem z nauczycielem, dlaczego on to robi. Jak to najczęściej, nie mówię, że to jest standard, ale bardzo często nasi uczniowie są uwagowi, kochają uwagę. I no, jeśli ta uwaga jest dawana wtedy, kiedy on łobuzuje, bo on tak odkrył, że wtedy dopiero w środku zainteresowania, no to cudownie będzie to podkręcane. Czyli te wszystkie pisanie uwagi w dziennikach, złe oceny mogą tylko podkręcać trudne zachowania. I często nauczyciele mówią, Pani Beato, to nie działa. Ja mówię, to dlaczego pani stawia 55. uwagę? Ale co ja mam zrobić? I ja wtedy staram się zmienić, że są inne narzędzia, które powodują, że można coś innego zrobić. Jeśli mogę posłuchać przykładami, to powiem pani taki przykład ze szkolenia. Jedna pani miała w klasę, która w ogóle nie przynosiła... Dużo dzieci nie przynosiło ćwiczeń do podręcznika i to rozwala całą klasę, no bo trzeba kserować, robić i okazało się, że w tej szkole bardzo dużo dzieci nie przynosi, masowa, zwykła szkoła, nie przynosi tych ćwiczeń, nie? I oni mówią, co tu robić, co tu robić, nie? Zrobili radę pedagogiczną. Mówili tak, to dobrze, to ustalimy razem z dyrekcją, że jak dziecko nie będzie przynosiło ćwiczeń, to będzie 1. A będzie dlaczego 1. nie 5 dla tych, którzy przynoszą? Dokładnie. Ale tak zrobili, nie? Te 1. No i ta pani jest u mnie na szkole i mówi, pani Beato, i co? No, i to co? No nie działa. No jeszcze w ogóle tych 1 jest dużo. No i właśnie już pani wie, co zrobić, nie? Więc, a ona tak mówi, a zróbmy odwrotnie. Niech pani zrobi eksperyment w swojej klasie i ogłosi pani w swojej klasie, że jak ktoś przyniesie ten zeszyt ćwiczeń, to będzie 5. I wie pani, jaka była reakcja tej pani? Ale za takie coś Za 5? Za nic. A ja mówię, no tak, ale za nic 1 szła.
Mówię, no faktycznie. Jakby łatwiej nam postawić 1 i złą ocenę, niż tą dobrą, w cudzysłowie za nic, nie? Mówię, jak to zrobić? Ogłasza pani? I ona przyjeżdża po miesiącu, mamy cykl tak po miesiącu kolejne spotkanie szkoleniowe. I ona mówi, nie do uwierzenia. Ja wiedziałam, że to zadziała. Najbardziej leniwy, powiedzmy, ten dzieciak, nie? Najbardziej taki, który był sierotą. Mówi, Jezu, 5 za nic właśnie, za to, że przyniesie ten zeszyt. I one te zeszyty zaczęły przynosić. Pani bardzo chwaliła. I teraz pani zawsze będzie ich na razie. Potem będziemy to ładnie odwrażliwiać, czyli takie nieregularne wzmacnianie. Co drugi dzień pani sprawdzi to coś, ale chodzi o to, żeby dzieci nabrały nawyków, bo to jest kolejny nawyk do nauczania. Jak on w automacie będzie w pewnym momencie robił, to pani może raz na tydzień sprawdzi. I to wyrywkowo, nie? A on mówi, Jezus, to działa. Ona mówi, nie? Wtedy to ja całej szkole powiem to. Mówi, dlaczego nie wpadliśmy na to? No właśnie, ludzie przede wszystkim myślą o tym, jak się pojawi problem. Jak ukarać? Ja miałam takie momenty, jak jeździłam do szkoły, że jak przyjeżdża terapeuta behawioralny, to znaczy, że wymyśli jakieś kary. On mówi, o nie, moi drodzy. O nie. Zacznijmy od tych działań proaktywnych, to co można zrobić, i to modyfikujmy na początku, bo to leży w większości. Nie mamy nawyku chwalenia ludzi w ogóle. Albo rzadko nam się coś tam przypomni, że trzeba chwalić. A to naprawdę bardzo jakby zmienia zachowania naszych uczniów i zachęca do chodzenia do szkoły. Chyba około 30% dzieci w szkole ma fobię szkolną. No z czegoś to się bierze. Teraz trochę zeszliśmy z autystów, tak? Ale w tej edukacji włączającej też są dzieci w spektrum i dzieci z różnymi problemami. Więc wszyscy mają jakieś tam trudności i problemy, więc jeżeli nauczyciele nie pomyślą o tym, że największym działaniem, mają narzędzia, to nie to, że nie mamy narzędzi, że najważniejszym narzędziem jest dobranie dobrego systemu motywującego w szkole, w uczeniu się, to naprawdę te dzieciaki będą się uczyły i z przyjemnością będą chodziły do szkoły. Dużo rzeczy trzeba jeszcze zrobić w szkołach. No, wydaje się, że po prostu pojawiają się jakieś nawyki, schematy i tak działamy, nie wychodzimy z tego i tak to pewnie w tych... I tak nauczyciele też mają swoje nawyki. Działa. Prawda jest taka, że nauczyciel też wychodzi z pewnej historii uczenia. Na pewno ostatnio obserwując i analizując zachowania nauczycieli, też wiem, że to też czerpie ze swojej wiedzy i doświadczeń, jak był sam wychowywany. Jeżeli był wychowywany w rodzinie surowej, bo są 2 warianty. Albo sam będzie dalej surowym nauczycielem, albo pójdzie w totalny taki luz, nie? W tym momencie. Więc to też wpływa na nas. Tylko, że my, jako profesjonaliści, powinniśmy mimo naszej historii uczenia i tego, co my mamy jakby w naszych doświadczeniach, no, zmienić nasze zachowania. Opierać się na metodach naukowo udowodnionych, szukać pomocy i szkoleń różnego rodzaju, żeby być lepszymi nauczycielami, lepszymi terapeutami, wiedząc, że musimy oddzielić tą swoją prywatę od tego, że tutaj jestem na arenie klasa i muszę być jak najlepszym profesjonalistą, aby pomóc naszym dzieciakom w uczeniu. Ale mam wrażenie, że też takie przeświadczenie panuje i w szkole, i w domach, że jeżeli będzie więcej luzu, to będzie rozpasane. To nie opanujesz już potem. To jak poczuję luz, to że to trzeba twardą ręką, że jak dyscyplina, to tylko w taki sposób. Może to też trzeba odwracać i przekonywać, że no nie, da się też łagodnie, a stanowczo, konsekwentnie zachęcać. Dokładnie tak, bo nie trzeba stosować jakichś surowych metod, żeby dzieci nas się słuchały, tak? Bo dzieci nauczą się nas słuchać, kiedy jesteśmy dla nich ważni. Jak kogoś kochamy, to dla niego dużo zrobimy. Taka jest prawda, nie? Odwrotnie nigdy. Niechęć do nauczyciela powoduje lęk i robienie też troszeczkę na przekór. Taką mamy naturę. A jeżeli to są jeszcze nastolatki, no to będą dowalać nauczycielowi, jak tylko się może, nie? Bo będą pokazywali, że oni potrafią też. Summa summarum, nikt nie wygrywa w tej sytuacji. My jako nauczyciele musimy być mądrzejsi od tych nastolatków, wiedząc, jaki jest rozwój też nastolatka, jeśli teraz mówimy o nastolatkach, że to jest okres buntu i on ma wrodzony ten bunt. I ten bunt trzeba przeczekać z takim dużym spokojem, dużo rzeczy trochę przymrużyć oko na pewne rzeczy i to gdzieś tam będzie łagodniało, ale jeżeli nauczyciel też pójdzie w taki bunt i w taki opór, to tam się będzie toczyła wojna totalna po prostu i będzie dużo afer.
co chwila w szkole. Więc to jest rzeczywiście do zmiany i do zrozumienia, że my jako nauczyciele musimy być ponad to wszystko. Zgłaszają się do pani na szkolenia pedagodzy, terapeuci, czyli ta sieć ludzi się powiększa, tych specjalistów przybywa. Ja się zastanawiam, kiedy się znudzę moimi szkoleniami, bo ja 25 lat szkole i jeszcze mam ciągle chętnych. Ja mówię, Jezus Maria, nie? I jest to miłe. Tak, zwiększa się. Zwiększa się, głównie szkoli się szkolnictwo specjalne. I nie mogę powiedzieć, że nauczyciele ze szkół specjalnych, z ośrodków naprawdę chcą tej wiedzy. Rzadko, bardzo rzadko przychodzą nauczyciele ze szkół masowych i z klas integracyjnych. To trochę rzadziej, ale trochę się to zmienia. Jednak ciągle te szkolenia mamy, więc jednak ta potrzeba jest. Moje koleżanki też tych szkoleń mają dużo, więc jest takie pragnienie uczenia się. Myślę, że kadra nauczycielska jest jedną z takich najbardziej uczących się grup zawodowych, oprócz lekarzy, którzy też to robią, bo my chcemy, bo oni chcą tych zmian i chcą pomagać swoim uczniom i myślę, że ja na moich szkoleniach głównie chcę im przekazać to, że jak można motywować. To jest jeden z głównych takich punktów mojego szkolenia. Ich tak trochę ich coachuję. Taka matka dzieci, nie? Co można zrobić, żeby oni z przyjemnością polubili swój zawód. Mnie cieszy, kiedy uczestnik szkolenia mówi, ja wychodzę z pani szkolenia 3 centymetry w powietrzu fruwam od ziemi i odkryłam, że to jest piękny zawód. I to jest dla mnie największa radość, jak mogę to pokazać, że zawód nauczyciela, osoby, które uczy, jest naprawdę pięknym zawodem. Misją też i od nas się rzeczywiście dużo wymaga, ale my kształtujemy nowe młodych ludzi i możemy bardzo dużo zrobić dobrego wśród pracy z dziećmi w spektrum, z różnymi zaburzeniami i z neurotypowymi dzieciakami tak samo. W pełni się zgadzam i jak sobie uświadomimy, ile czasu spędzają ci nauczyciele z naszymi dziećmi, że to faktycznie na tych wartościach przekazanych przez nich, często nie takich programowych, a postawach. Tak, postawach. Jako dorośli ludzie też wspominamy przecież, nie? Tych pierwszych nauczycieli, jeżeli byli fajni oczywiście, tak. Pierwszych nauczycieli, czy tam jakąś panią. Bo naprawdę ma to wpływ na życie tak, człowieka. dzieci uczą się nie poprzez słowa, ale głównie przez postawy. Przecież nasze prywatne dzieci co najmniej te 20 lat spędzają z nami, nie? Co najmniej, zanim wyjdą z domu. I przez te pierwsze 6-7 lat jesteśmy wzorcami do bólu. To, co robi mama, co robi tata, miny, inne rzeczy, jest kopią tego. Ja mam wnuczkę 6-letnią, widzę, jaka ona jest kopia moich dzieci, mojego syna i mojej synowej. Dopiero później przyjdzie ten etap, że ona będzie kopiować inne osoby, ale ten wzorzec pierwszy przekazują rodzice. I to, co ja odkryłam już dawno, ale tak jakby staram się tym dzielić, że jeżeli chcesz być dobrym rodzicem i chcesz, żeby te wartości dziecko miało, musi być lepszym człowiekiem niż jesteś. Tak? Bo inaczej jak sprzedasz informację o tym, że na przykład trzeba szanować drugiego osobę. Jeśli tata źle się odzywa do mamy, to ten dzieciak też taką historię będzie miał. Jeżeli mama wieczorem sobie popija drinki, to gdzieś to jest drukowane później. Tak? I gdzieś ta historia będzie potem robiona. Kiedy jest dużo emocji, kiedy widzi dziecko, że rodzice nie rozmawiają o problemach, będzie miał ogromny problem, żeby też rozmawiać o trudnościach. Te pierwsze rzeczy są kopią naszą. I my musimy być lepszymi ludźmi, niż nie jesteśmy, jak chcemy mieć dzieci. Po prostu. Jakie wzruszające, pani Beato, naprawdę. Jak wszyscy musimy się starać, żeby to nasze młode, wzrastające pokolenie było Dokładnie. fajnymi, wartościowymi ludźmi. Wszyscy się do tego przyczyniamy. I to nas może motywować. No a pani z małymi dzieciakami ma dużo styczności, więc fajnie, że taka dobra energia płynie. Prowadzicie, tworzycie przedszkola, taką bezpieczną przystań. No tam pewnie też terapia behawioralna. Tylko behawioralna. Nie mamy żadnych innej metody, tylko stosowaną analizę zachowania. Stało się to 5 lat temu. 5 lat temu. Właściwie inicjatorem tego jest mój syn, który mówi: mamo, działasz na tym Śląsku, bo ja głównie działam na Śląsku, jakoś tak moje życie zawodowe. Dlaczego ty w tym Gdańsku nic nie zrobisz? Ale co?
nie? Takie przedszkole byś zrobiła, nie? Ja mówię, ale ja przedszkole, gdzie, nie? Ja się w ogóle na tym nie znam, na takich rzeczach, nie? Ja mówię, Michał, jak ty załatwisz mi lokal, to będziemy myśleć, nie? I w 2019 roku, 1 lipca, jak gdzieś pamiętam, znalazł lokal, mówi, mamo, co działamy? Mówię, no dobra, więc telefony do wszystkich moich koleżanek, dyrektorek, jak to się robi, nie? Ale ja miałam wizję, bo ja jeżdżąc do innych przedszkoli, widziałam, jakiego ja przedszkola nie chcę. Ja nie chcę przedszkola przeładowanego, żeby było za dużo dzieci. Ja też myślę o pracownikach. Jestem bardzo nastawiona na to, żeby moi ludzie, którzy też dla mnie pracują, jakby nie było, że razem pracujemy, jesteśmy zespołem, też dobrze się czuli w tym miejscu. Więc nie może też być długi czas nadużywania czasu osób, które pracują z osobami w spektrum, bo to jest bardzo męcząca, jakby nie było praca. Jeżeli chcesz, żeby była efektywna i żeby terapeuta czy nauczyciel miał 100% wydajności, to nie może być to 8 godzin czy 7. Nie To może jest być. pełne napięcie, pełne Dokładnie, skupienie. ale chcesz, żeby byli skupieni, więc ten model zakładał też duży szacunek do moich terapeutów. Kolejna rzecz, którą chciałam, żeby była, to silna współpraca z rodzicem i te wizyty w domu. I tak powstał mój model jakby niebieskich przedszkoli, który na razie jest i się chyba sprawdza. Fakt, że mogę powiedzieć, że jest jakiś minus mały, to, że jest to krótki czas przebywania w naszym przedszkolu, bo od 8 do 13 i to ogranicza czasami możliwości rodziców. Nie wszyscy rodzice mogą być, bo niektórzy pracują albo nie mogą podjąć pracy, ale to jest 5 godzin pełnej terapii. A moi nauczyciele zostają jeszcze 2 godziny dziennie, żeby przygotować się na drugi dzień, pisać programy, bo moim celem było też to, może, mam nadzieję, że to wychodzi, że jak wychodzą z pracy, to mniej albo w ogóle nie myślą o tej pracy. Ja myślę cały czas, bo jestem właścicielem, szefem, ja 24 godziny na dobę, ale No i ludzie, dostaje którzy... pani telefony o różnych porach. Tak, ja mogę, Dnia ale i nie nocy. moi ludzie. Oni kończą o 15 i muszą mieć czystą głowę, żeby potem przyjść z takim zapałem do pracy. Widzi pani, jak dzieciaki się tam zmieniają, rozwijają? Tak, i to mnie Fajne nakręca, przykłady? bo ja już mówiłam, że żadnego przedszkola, nie? w tym momencie. Tak, widzę, że to ma sens. Nawet, że to jest taki czas, tylko 5 godzin, to jest taki bardzo intensywny i to, że pomagamy rodzicom. Ja robię też szkolenia dla rodziców, także dodatkowo mamy też szkolenia dla rodziców, więc myślę, że to jest dobry model pracy i na nim zostanę cały czas. Nie zrobię szkoły. Od razu mówię. Wszyscy mnie pytają, dlaczego nie ma szkoły? Ale nie ma szkoły. Nie umiem tej szkoły zrobić. Jest to bardzo duży wysiłek zrobić szkołę, ale namawiam wszystkich, żeby robili szkoły, bo szkoły są potrzebne, bo ja nie mam gdzie odsyłać moich dzieci w spektrum dalej. Także szkoły są potrzebne. Najczęściej szkoły budują rodzice. Bo jak Tak. sama pani podkreśla, to szkolnictwo specjalne jest w fatalnym stanie. No, nie wiem, czy to kwestia finansów, czy małego myślenia o tym, czy myślenia o tym, że wystarczy, bo jest jak jest i wszyscy są zadbani. Oczywiście, że być może tak jest, ale jak w klasie mamy 10 uczniów czy 12, może spełniamy te wszystkie możliwości, ale ja mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o Gdańsk, że 2 lata temu wyszła ode mnie uczennica z przedszkola, I przez 2 lata nie można znaleźć dla niej placówki. Teraz odszedł ode mnie chłopczyk i nigdzie nie dostał miejsca. Znaczy praktycznie dostali, bo są przypisani do rejonowych szkół. No to jest jakiś paradoks, bo nie, wszyscy odmówili, wszyscy, całe w Gdańsku wszystkie jakby placówki odmówiły zapisu szkolnictwa specjalnego. Ja jasne rozumiem, ci moi uczniowie mają dużo trudnych zachowań i problemów, ale coś trzeba z tym zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie. Teraz coś tam się zmienia. Uczeń, który teraz odszedł, mama jest na tyle zaangażowana, że właśnie tworzy szkołę. Bo nie ma miejsca dla jej syna w szkołach innych, które są w Gdańsku. Więc to jest słabe po prostu. Tak? Ja od razu też muszę powiedzieć, bo bywałam też w niektórych szkołach specjalnych, kręciłam też tam materiały. Są świetne szkoły specjalne, Są, że też oczywiście, nie że szkoły, generalizujmy. żeby nie było. Tak. Tak, są świetnie oddani specjaliści, tacy, którzy Ich jest realizują za mało. swoje pasje przez to i angażują w to uczniów, ale tak, mówimy o całym
naszym systemie i tego jest Za mało. Za mało. Zdecydowanie za Mówi pani mało. też o potrzebie powołania osobnego ministerstwa, o budowie domów dla autystów. Oczywiście. Ja bym Gdybym ja była chciała panią ministrą. zachęcić do... Tak, gdybym była ministrą. Gdybym była ministrą, to bym przede wszystkim, i w ogóle uważam, że resort szkolnictwa specjalnego powinien być oddzielony od szkolnictwa masowego, że tam to powinno być inne ministerstwo, tak, w tym momencie i osoba, która się zna na szkolnictwie specjalnym, bo mam wrażenie, że dalej osoby, które zażądają oświatą, nie są świadome, jakimi problemami się spotykamy. I gdybym była ministrą, to bym zwiększyła oczywiście ilość takich placówek, zmniejszyłabym ilość dzieci w tych placówkach. Nie wiem na co, czy miałabym na to pieniądze, tylko mówię moje gdybanie. I oczywiście moim marzeniem jest, żeby w każdej szkole, w każdym przedszkolu, w każdej placówce dla dorosłych byli analitycy zachowania, terapeuci behawioralni i superwizorzy, którzy by też czuwali nad całą jakby trudnościami związanymi z zachowaniami, bo nauczyciele nie uczą się tego na studiach, to po pierwsze. Po drugie, nie zawsze będą gotowi do takich różnych problemów i muszą mieć wsparcie osób, które lepiej się na tym znają, żeby razem jako zespół, zespołowo modyfikować te zachowania, być na lekcjach. Bardzo mi się podobają chyba systemy, byłam kiedyś na takich zajęciach, gdzie właśnie w Anglii jest taka szkoła, gdzie jest superwizor, analityk zachowania. Jak coś się dzieje, to przychodzi na lekcję, siedzi na tych lekcjach ileś tam czasu i analizuje zachowania danego ucznia i wspiera nauczyciela i razem omawiają, czy przygotowują tak zwane programy redukujące trudne zachowania. I coś, co mi się bardzo marzy, żeby tak było. Zwiększyłabym i bym obowiązkowo wprowadziła szkolenia z terapii behawioralnej, bezpłatne oczywiście, trzeba by znaleźć pieniądze dla wszystkich nauczycieli, i nie tylko szkolnictwa specjalnego, ale też szkolnictwa masowego, żeby wszyscy wiedzieli, jak reagować, jak radzić sobie z różnymi trudnościami swoich uczniów. To są takie pierwsze zmiany, które bym szybko zrobiła, gdybym zdobyła na to pieniądze oczywiście też. Bo Nie? to, co kuleje teraz, mało placówek? Bardzo za mało placówek. Specjalistów w stosunku do potrzeb? Bardzo za mało specjalistów. Przykładem jest szef fundacji pan Piotr Wróbel, 515, gdzie teraz szukamy terapeuty dla jego syna i nie ma. Trudno, szybciej się znajduje specjalistę dla małego dziecka i terapeutę, a dla nastolatków i osób dorosłych jest to dużo, dużo trudniejsze. Z różnych powodów ludzie się nie znają, też się boją. Bo boją się tych problemów z zachowaniami. I tak, musimy wykształcić więcej kadry, żeby rodzice mieli też wsparcie. Opieka wytchnieniowa jest, ale jeżeli to są trudne zachowania, to często też nie chcą, odejmują. Są też SUO, czyli tak zwane specjalistyczne usługi opiekuńcze, które miasto powinno zapewnić każdemu rodzicowi, ale tłumaczy się tym, że nie ma specjalistów. Więc tych specjalistów jest bardzo mało i są różne rejony Polski, które mają więcej albo mniej. Na przykład ściana wschodnia i ściana zachodnia ma bardzo mało specjalistów. Tam dużo jest do roboty. Tam dużo rzeczy trzeba by było od Suwałk do Lublina, do Rzeszowa tak naprawdę. Terapii behawioralnej to nawet nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie? W tym momencie jest taka mała wiedza na ten temat i myślę, że ściana zachodnia też ma małą wiedzę. Największe takie miejsca, które są najbardziej jakby doszkolone, to Gdańsk, który jest kolebką terapii behawioralnej. Śląsk oczywiście i Warszawa. Ze Śląska. Tak. Warszawa, Kraków i okolice Krakowa. I to są takie rejony najmocniejsze, jeśli chodzi o stosowaną analizę zachowania i wsparcie rodziców. Znaczy duże miasta i rodzice, którzy mieszkają w dużych miastach, więcej mają pomocy niż w małych miasteczkach albo na wioskach. Na wsiach nie ma praktycznie pomocy. Albo nie ma możliwości. Jak mi mama mówi, że ona nie może jeździć na terapię, bo bilet jest za drogi. Bo to jest jeszcze sytuacje finansowe rodziców, które też często uniemożliwiają. Bardzo mało jest państwowych terapii. Też. Komercyjne terapie są drogie i nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić. Dlatego myślę, że są fundacje albo tworzą się fundacje i my właśnie, jeśli mogę powiedzieć teraz, stworzyliśmy 6 czerwca powstała Fundacja Niebieskie Inicjatywy w Rybniku, która właśnie między innymi ma
wspierać i zdobywać fundusze na bezpłatne terapie. I naszym celem jest też wspieranie osób, które zajmują się osobami w spektrum, bo też nikt nie za bardzo myśli, bo ja wiem, że jest potrzebne wsparcie samych osób w spektrum, ale cała otoczka jest też potrzebna, nie? Czyli rodziców trzeba wesprzeć, nauczycieli wesprzeć, terapeutów wesprzeć różnymi działaniami, że oni mieli siłę pomagania. Te zawody, ja, który zawód wybrałam, to są zawody pomocowe. One wymagają dużej energii, dużego zaangażowania, ale ktoś też nas musi pomagać nam i dawać tam energię, bo ona się skądś musi tam czerpać. Jak ja jadę na superwizję, to moim zadaniem głównie jest napędzanie ludzi do pracy, żeby dawać im tą pozytywną energię, że dobrze robisz, dawaj dalej, się nie poddawaj i tak dalej, bo to jest trudny zawód. Pomocowy zawód, każdy jest, wymaga dużych źródeł, jakby własnych też zasobów, ale te zasoby skądś trzeba brać. Obserwuje pani zmęczone mamy, Oczywiście. ojców. Oczywiście, jest ogromne zmęczenie, ogromne łzy. Czasami myślenie o tej przyszłości, które przeraża chyba wszystkich, bo mnie też, bo jak rodzic mówi, co dalej, to ja nie wiem, co dalej. Ja nie wiem, gdzie mamy pójść dalej, jaka będzie historia jego, czy znajdzie pracę. To nawet nie mówię o osobach ze spektrum niżej funkcjonujących, ale nawet tych w normie wysoko funkcjonujących, oni też mają problem z pracą. Dzisiaj rozmawiałam z jedną mamą, która ma syna lat 26 i nie może się odnaleźć w różnych pracach. I jak znaleźć tą pracę? Bo on nie za bardzo chce z ludźmi pracować, bo ma z tym trudność. Nie wiem, co wymyślimy. Będziemy myśleć, jak do mnie zadzwoni, jak pomóc, żeby... Ja myślę, że musi też iść na terapię, ale trzeba znaleźć też terapeutę. Trudno znaleźć terapeutę, bo ich jest mało, psychoterapeutę i raczej poznawczo-behawioralnego, który weźmie mało pieniędzy, no bo jak on nie pracuje, to nie ma pieniędzy i koło się jakby napędza w tym wszystkim, więc ta przyszłość naszych podopiecznych jest mega trudna i rodzice niestety czasami mówią, ja bym chciał, żeby moje dziecko umarło przede mną, bo będę wiedział, co się z nim stanie. Takie słowa słyszę, mam łzy w oczach i ja je rozumiem, bo oni się boją tej przyszłości swoich synów i swoich córek. Nie? I liczymy tu, ciągle liczymy, że państwo zacznie w końcu pomagać i zobaczy ten problem, że tak jest. To nie mówię tylko o osobach w spektrum, osoby ze schizofrenią, z niepełnosprawnością, z zespołem Downa. To są te wszystkie grupy zaniedbane, jeśli chodzi o przyszłość. To jest taki moment w rozmowach na tym kanale, gdzie dochodzimy do pewnej ściany, bo mówimy sobie o tym, Tak. gdzie są te deficyty, braki, co można by było zrobić, no ale zatrzymujemy się, że jest jak jest. Na ten moment no jest jak jest i robimy, jak jest, tak. co możemy z naszej siły. Myślę, że jest grupa do spraw autyzmu przy Sejmie i działa ambitnie, Polska Autyzm. I tam też właśnie między innymi moja była pani dyrektor Małgosia Rybicka walczy o dobre warunki, walczy o tak zwane małe domy dla osób w spektrum autyzmu. W Gdańsku powstała wspólnota osób imienia Arama Rybickiego. Jest drugi już budynek budowany, no ale to są tylko 2 domy. Ja wiem, że w Polsce jeszcze jest kilka takich filii, czy takich domów dla osób ze spektrum, ale one się utrzymują z własnych pieniędzy. To jest w pewnym momencie będzie to niemożliwe, żeby jak to ma tylko z działać? własnych. To ma działać całodobowo, więc pensje i renty tych uczniów, tych ludzi nie będą starczały na utrzymanie terapeutów. W dodatku, że w Gdańsku mamy wysokie standardy 1 na 1. Opiekun jest dorosły na jednego dorosłego, więc funkcjonowanie, finansowanie jest bardzo drogie. Nawet 2 na 1. Osoby w spektrum wymagają większej opieki osób z racji różnych problemów i trudnych zachowań. Więc kadra musi być i profesjonalna i musi być jej więcej niż normalnie w takim typowym może DPS-ie. Tak? A to Czyli są to jest ogromne koszty. Czyli to jest rozwiązanie dla tych, z którymi nie ma co zrobić, trafiliby do DPS-u i tutaj propozycja, pomysł, inicjatywa, żeby powstały takie domy, żeby byli tam zaopiekowani, żeby to były lepsze warunki życia. I jest to walka o to, żeby takich domów w Polsce było i żeby było to współfinansowane przez rząd. Czy jest taki pacjent, który szczególnie utkwił pani w pamięci?
Mam dużo takich pacjentów. No, to myślam się. Którzy mi... Ciężko pewnie nawet oszacować, ilu ich się przewinęło na przestrzeni tych lat. Tak, ja tak sobie myślę o tych. Znaczy, powiem szczerze, że utknęła mi w pamięci obecnie ta dziewczynka, która 2 lata ode mnie temu wyszła. 9-letnia dziewczynka z historią bardzo trudnych zachowań, gdzie myśmy też nie poradzili sobie tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? Że wymagała terapii 1 na 1. Dziewczynka ta przestała w ogóle wychodzić z domu, więc żeby iść do przedszkola, to ja po nią jeździłam samochodem i myśmy ją zabierali bo jeszcze wtedy wchodziła do samochodu i mogliśmy z nią w przedszkolu pracować i potem wracaliśmy w tym momencie. Mama jakby ugrzęzła z nią w pokoju, nie wychodzi nigdzie, już 2. rok jakby nigdzie nie wychodzi. Jest zapisana do tej placówki i terapia wygląda tak, że po prostu jest wysyłany mail z ćwiczeniami w tym momencie. Mama jest bohaterką, siedzi z nią jakby cały czas jakby w mieszkaniu. Dziewczynka jest bardzo agresywna, bardzo destrukcyjna. Jeździłam z nią osobiście do wszystkich szpitali psychiatrycznych naokoło Gdańska. Traktowano nas bardzo źle nas traktowano w tych szpitalach, nie chciano nas przyjąć. W Łodzi dopiero przyjęto nas na oddział w szpitalu 3-miesięczny, gdzie warunki były straszne, chociaż duża życzliwość i to jest kolejny problem. Mama przez 3 miesiące spała na materacu w sali i nikt nie chciał jej, rzadko miała jakąkolwiek pomoc, chyba jak do toalety, bo nawet nikt nie zastępował ją przez te 3 miesiące. To były bardzo trudne 3 miesiące. Dziewczynka nie poddaje się terapii farmakologicznej. Nie jest to ustanowione cały czas, więc wróciła i dalej trudne zachowania były. Trudno, nie wiemy jak jej pomóc. Pisaliśmy do Urzędu Miasta, wszędzie gdzie się dało, żeby cokolwiek zmienić. Teraz dostała cudowną panią psychiatrę, która walczy o nią po prostu bardzo. I Urząd Miasta no, jakieś tam działania podejmie. I no nie wiemy, co będzie dalej. Potrzebuje DPS-u, potrzebuje takiego już dziennego ośrodka ta dziewczynka, żeby tam umieścić. Takiego ośrodka po prostu nie ma, więc bardzo jakby kibicuję. Bardzo mi się smuci mnie to, że jest w takich warunkach, żyje też ta dziewczynka bardzo złych. Jest jeszcze i brat, jest jeszcze tata, więc tam jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, taka emocjonalna, bo to nie mam pomysłów tak naprawdę, co zrobić, żeby było lepiej. Taki bardzo trudna historia i bardzo smutna. To jedna z wielu smutnych, bo tych smutnych to mam dużo, znaczy dobrych też mam, ale jakoś mi należy na sercu akurat to jest zresztą dziewczynka. otwarta ta sprawa. Tak? Tak, znaczy szczerze mówiąc, ja nawet chciałam ją dalej mieć w przedszkolu i byśmy mieli, ale reguły prawne nie pozwalają po 9 roku trzymać dziecko w przedszkolu bo to jest niemożliwe, a ja nie miałam już możliwości jakby dalej kontynuować zajęć. Moja terapeutka jest bardzo związana emocjonalnie i tam jeździ i pomaga, ale to jest kropla w morzu, tak? Usługi specjalistyczne przestały tam jakby funkcjonować, no bo boją się też ludzie tam jeździć po prostu, nie? Bo to naprawdę jest ogrom trudnych zachowań. Ogrom. Mocne. Jeśli ci rodzice nas słuchają, to może powiedzmy im, że są naprawdę bohaterami. Tak, moi rodzice i w ogóle rodzice osób z spektrum są i w ogóle osób z różnymi trudnościami, bo nie tylko chciałabym do spektrum, chociaż to jest temat spektrum, są bohaterami, bo państwo się zmagacie z dużą ilością różnych trudności i problemów, ale też chciałabym, jeśli mogę zaapelować do rodziców, mówcie nam jako specjalistom, jakie macie trudności, jakie problemy, ponieważ, drodzy Państwo, my też, jeśli nie wiemy, to nie pomożemy, bo czasem rodzice się wstydzą powiedzieć nam, że tego nie robi, albo robi kupę na przykład gdzieś po cichu. No, ja wiem, że to są życiowe rzeczy. I jak ja to wiem, to ja mogę trochę nad tym popracować, czy zaradzić. Czy nie mogę wyjść do sklepu.
Nie? Ostatnio się dowiedzieliśmy przypadkiem, że mama nie chodzi do sklepu, no bo jest problem. A skąd ja mam to wiedzieć? Nie wszystko się da wyłapać też w przedszkolu. Także miejcie też takie zaufanie do swoich nauczycieli i mówcie o trudnościach, ale też oczekujcie, drodzy Państwo, realnej pomocy. I jakby pytajcie o to, co macie zrobić, bo niestety jest czasami taka tendencja, nie wszystkich, bo nie chcę to ogólniać, ale rodzice mi mówią, że jak jest problem, to nauczyciel głównie mówi, musi pani coś z tym zrobić. Musi pani zaradzić z tym. No dziecko bije dziecko w grupie. I co ta mama ma zrobić? Kiedy w domu nie ma dziecka, nie może tego przerobić, nie? W tym momencie, proszę coś z tym zrobić. No nie, to jest nasza rola. Ja zawsze muszę nauczycielom powiedzieć, zachowania problemowe są naszym, w domu są w domu, w szkole są w szkole czy w przedszkolu i to my musimy się na tym pochylić. Mało tego, my jesteśmy specjalistami i Państwo możecie oczekiwać od nas, proszę powiedzieć, jakie strategie macie do mojego dziecka i syna, tak? Ale jak nie macie, to wyściągnijcie specjalistów i powiedzcie, co możemy zrobić, bo rodzic nie jest w szkole czy w placówce i on nie ma rozwiązań, a nawet jakby miał, to się zamienilibyśmy miejscami. No. To raczej to on powinien oczekiwać od nas pomocy, a nie odwrotnie. To często są też różne zachowania dzieci. Mój tam jakiś, tak się zachował, niemożliwe. Jest taki mem na Facebooku, chyba taki krążył taki cytat, kiedy Jasiu mówi do taty, tato, pani cię wzywa do szkoły, bo nabroiłem. Tata mówi, dobrze, ja pójdę do szkoły, ale powiedz pani, że ty też masz różne problemy i niech pani przyjdzie do mnie do domu. I nawet to jest bardziej logiczne, że prosimy specjalistę do domu, żeby pomógł, no bo co ten rodzic w tej szkole zrobi tak naprawdę? No tak. Jeszcze a propos rodziców, chciałam powiedzieć może ponad tym podziałem, że to rodzice autystów, że w ogóle mówmy otwarcie o tym, co się dzieje, tak. że są jakieś problemy, że to nie jest tak, że moje już po prostu chodzi, czyta i nie wiadomo co jeszcze, ale to nas trochę uwolni, bo chyba sami na siebie nakładamy jakąś taką presję. No bo rodzic ma ambicje też, nie? I się wstydzi i pewne plany mu padły z tym, że to jest dziecko, które nie spełniło takich oczekiwań i zakłamuje trochę rzeczywistość, nie? Albo ma wyolbrzymione ambicje, żeby właśnie, ja mam często pytania po diagnozie, czy mój syn pójdzie na studia na przykład, czy skończy szkołę. Ja tego nie wiem i byłabym nieetyczna, żebym powiedziała, że to będzie. Bo ja nie wiem, jak się ich życie potoczy. Jak będziemy, ja staram się być szczera z rodzicami, ale też nie wyprzedzam naprzód, no bo nie wiem, jakiego rozwój pójdzie do przodu, czy nie pójdzie, czy pójdzie do przodu, czy będzie w szkole masowej, czy nie będzie. Jeżeli na przykład już moi przedszkolu na wyjściu wiem, że raczej to jest szkolnictwo specjalne niż masowe, to no mówię to. Chociaż jest to dla mnie trudne powiedzenie, bo wiem, że mają inne oczekiwania, ale raczej kieruję w szkolnictwie specjalnym niż na przykład masowym, bo raczej tam się nie odnajdzie. I ta zderzenie się ambicji i marzeń swoich z rzeczywistością musi bardzo boleć i musi być bardzo trudne w tym momencie. I my jako profesjonaliści, specjaliści musimy też to zrozumieć, że rodzice są grupą niełatwą do współpracy. Niełatwo, tak każdy człowiek, ale z różnymi oczekiwaniami, z różnymi swoimi doświadczeniami. I jak ja mówiłam o tym, że musimy zrobić dobrą relację z dzieckiem, to kochani, musimy zrobić dobrą relację z rodzicem. Musimy się też dobrze pokojarzyć z rodzicami. Wysłuchać, nie oceniać, tak? Zawsze profesjonalnie, spokojnie rozmawiać. Rodzic czasami niestety podnosi głos, czasami jest wzburzony, a my musimy to wiedzieć, że to jest przez pryzmat jego różnych zdarzeń, tak? Coś wiadomo, co się wydarzyło, ale może jeszcze coś się wydarzyło w jego życiu i ja mam taką dużą tolerancję na różne trudności ludzi i zachowania. Zawsze myślę sobie, co się wydarzyło w tym człowieku, że się tak zachowuje, nie? Że musi mieć jakieś przeżycia i dramaty, że jest dla mnie niemiły, niefajny i jakby biorę to na karb tego. My nigdy nie możemy, kochani nauczyciele, podnosić głosu, z wyższością traktować rodziców. Raczej traktujemy jako partnerów do rozmowy. Mówimy językiem bardzo przejrzystym i bardzo prostym,
potem, ale też uczymy i jakby opowiadamy różne rzeczy, ale też trzymamy się swoich wartości i też pilnujemy, że rodzic nie przekroczył różnych rzeczy i czasami musimy być adwokatami naszych osób niepełnosprawnych, bo czasami rodzic czegoś nie widzi. Na przykład, kiedy 20-paroletnia młoda kobieta z niepełnosprawnym autyzmem jest ubierana infantylnie, ma, wiecie, 2 kitki i kokardy, bo mama to uwielbia. No wygląda to fatalnie, infantylnie, źle, poniżająco wręcz bym powiedziała. I ja muszę tej mamie powiedzieć, że 20-paroletnia osoba już nie nosi takich kokard i kitek, nie? W tym momencie, że musi ubrać i może się obrazić, ale tak naprawdę ja też muszę zadbać o dobro moich uczniów, czy osób, z którymi współpracuję ze spektrum, bo jeżeli ja nie zadbam, to być może też nikt nie zobaczy z boku, że to, co robi rodzic, też jest niedobre. Albo całowanie w usteczka dorosłych już synków, to już nie ten etap, nie? W tym momencie. Mamy, nie? Widzą tych swoich niepełnosprawnych autystów, no, jak dzieci cały czas, bo jeżeli chodzi o rozwój umiejętności intelektualnych, to może czasami funkcjonują jak dzieci, ale mają 20 parę, 30, 40 lat i no trochę musimy zmienić nastawienie, nie? I no, uczyć tej samodzielności, nie misiaczek, bo mamusia wymyje, mama wykąpie. I ja muszę to powiedzieć też rodzicom, nie? Że gdzieś tam muszą zmienić troszeczkę nastawienie, bo to ja muszę zadbać też o taką godność osób z różnymi trudnościami i problemami. No proces bardzo złożony. Tak. Ale gracie do jednej bramki. Tak. Zawsze ten pacjent, dziecko, podopieczny, bo może też być dorosły, jest najważniejszy i o jego komfort chodzi. Ja przysłuchuję się pani i jestem ciekawa, jak udało się przez tyle lat doświadczenia zachować tyle entuzjazmu do tego wykonywanego zawodu, do tych działań. Pani też się musi czymś ładować. Ja jestem taka samonapędowa trochę, ale ja sobie tak myślałam nawet o tym. I usłyszałam kiedyś chyba taki cytat u pani Ani Wojdyło, którą uwielbiam słuchać, że Pan Bóg dał oczy z przodu, a nie z tyłu. I to mnie strasznie, chyba ja tak mam, że ja patrzę ciągle do przodu i ja bardzo szybko zapominam, co jest z tyłu. Te wszystkie trudności, inne rzeczy gdzieś tam i myślę, że to mnie trzyma przy zdrowiu psychicznym i innych rzeczy, że ja się tak nie za bardzo martwię tym, co było z tyłu. No było to było, nie? W tym momencie nie rozkminiam tego za bardzo. Ja mam cele różne, ja się cieszę każdym dniem, żeby i drugą zasadę, którą mam, przeżyć dobry dzień. Takiej z godnością, żeby sobie popatrzeć w lustro i siebie nie wstydzić się. Tego się trzymam. No i jak przyjdzie ten dobry dzień, to jutro będzie kolejny dzień z różnymi problemami. Ja mam mnóstwo problemów. Powiem, że zawodowych mamy mnóstwo. Ja ciągle słyszę jakieś trudności. I rzeczywiście tego jest dużo. Więc co mogę pomóc, to pomagam. A co nie mogę pomóc, to jest taka filozofia japońska, to odkładam to na bok, jeśli czegoś nie mogę po prostu zmienić. Jeżeli jeszcze mogę coś powiedzieć, bo ja często podróżuję i często jestem w drodze i kochani, ja robię takie akcje, rozmowy w drodze, bo ja się nudzę, bo ja lubię gadać. Więc jak mam 5 godzin jazdy, czy 6 godzin, czy 7 godzin czasami jazdy, to ja często na moim Facebooku wrzucam hasło konsultacje w drodze, od tej i od tej możecie do mnie państwo dzwonić, zawsze podaję numer telefonu i wtedy można rozkminiać różne problemy, sytuacje. Jeśli mogę coś tak, czasami mogę ad hoc jakieś sugestie zrobić albo coś przegadać, to ja chętnie zapraszam na takie konsultacje w drodze, a w październiku rusza, 13 chyba października, już piąty rok, takie wymyśliłam Niebieskie Wieczory z Ignaczeską. I to jest 21:21. Godzina taka. Zawsze to trwa 30 minut i od października do końca grudnia co poniedziałek. Jakby nie wiadomo, co się waliło. Wtedy w każdy poniedziałek o 21:21 jestem i wtedy rozmawiam na różne tematy wychowawcze, nie tylko z terapii behawioralnej i zapraszam specjalistów z różnych dziedzin, seksuologii, z terapii poznawczej, z samodzielności, z trudnych zachowań. Także serdecznie zapraszam w październiku na Niebieskie Wieczory z Ignaczeską.
Świetna inicjatywa. Ja się cieszę, że ta rozmowa pozostaje na tym kanale, pozostaje na YouTubie i też możecie z niej korzystać i w drodze, i stacjonarnie, i gdzie tam I w chcecie. powietrzu. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Miałam kilka momentów, że normalnie myślałam, że się popłaczę. To wzruszające po prostu wielokrotnie to, co pani mówi i ta energia, z jaką podchodzi pani do tematu. No fajnie, żeby każdy miał tyle pasji do wykonywanego przez siebie zawodu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi ogromnie przyjemnie z pani Moniko rozmawiać i mam nadzieję, że to też mnie bardziej będzie napędzało dalej do działań i życzę wszystkim państwu, którzy słuchają, dużo energii, bo się da dużo rzeczy zrobić i zmieniać. Nie przejmujcie się tak rzeczami drobnymi, bo szkoda energii. Bądźcie pogodni po prostu. Tak, to dobre podsumowanie. No i życzymy, żeby pani była tą ministrą, bo już mamy gotowy Nie plan. wiem, czy zdążę jeszcze w moim życiu. Tak, bo jeszcze te szkolenia i te przedszkola i potem jeszcze ta szkoła jest do Trochę tych lat zrobienia. już mam, niestety. Więc tak, roboty jest mnóstwo, a ja zachęcam państwa do subskrypcji. Bądźcie z nami w kolejną sobotę o godzinie 12. Dziękuję, dbajcie o siebie.